Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś kolejna dekoracja z szarą patyną dla utrwalenia i chyba już ostatnia z tymi królikami antycznymi. Wyczerpuje temat i postanowiłam zrobić dekorację w kształcie takiego ostatnio bardzo popularnego płotka, czy jakkolwiek to nazwać, wykonanego z patyczków. Daj koniecznie znać, czy odczuwasz potrzebę zakupu takich patyczków, czy one są na tyle powszechnie dostępne i łatwe w zakupie, że nie ma potrzeby wprowadzania ich do sklepu kreatywnie.com, w razie czego mam fajne źródło i mogę uzupełnić. Czyli tak, zaczynam od ułożenia patyczków w kształt płotka, mniej więcej na szerokość jednego patyczka i sklejam je klejem hobby. Następnie przy pomocy foremek Primy, tych, które używałam ostatnio, tym razem przygotuję inne listki, przygotowuję 2 girlandy z listków i 1 koronę, tak jak przy poprzednich dekoracjach, i używam lekkiej masy modelarskiej, silikonowej. Ona jest bardzo ciągnąca i delikatna, dlatego warto ją na chwileczkę pozostawić przed wyjęciem, wtedy jest dużo łatwiej, albo użyć mąki ziemniaczanej, wtedy łatwiej wychodzi. Teraz papier stone ze stamperii i szablon Fiskars Ovale, który już uzupełniłam, jest dostępny. Szablon odrysowuję na papierze stone i na papierze ryżowym ten sam kształt. Wycinam z papieru i z papieru stone mój owal. To będzie moja centralna dekoracja na tym płotku. Papier stone jest bardzo wygodnym elementem do dekoracji. Można go malować, oklejać bez szkód, ponieważ jest papierem mineralnym. Używam kleju do dekupażu i przyklejam moją dekorację z papieru ryżowego na owal z papieru stone, czyli z papieru mineralnego, i nadmiar kleju, który mi został, rozprowadzam na papierze jako dodatkowe zabezpieczenie, zanim zacznę go lakierować. Sól Ibizy, farba akrydowa z La Pajarity. Przygotowuję mieszankę z proszkiem Saltwash. Dlaczego używam generalnie tutaj tego proszku Saltwash? Lubię tą strukturę strasznie, bardzo mi się to podoba, ale poza tym jest bardzo trudno skleić patyczki tak, żeby nie powstały między nimi przerwy. Jakieś patyczki mają też różne kształty, więc to też pozwoli trochę zaszpachlować te nierówności i przerwy między nimi. Także wciskam jakby tą farbę z proszkiem Saltwash, która utworzyła pastę strukturalną. Nadaję właśnie struktury na brzegach, bo na środku będzie przyklejona dekoracja i tu nie ma takiej potrzeby. I po pomalowaniu farbą Sól Ibiza odstawiam to do wyschnięcia, a drugą część farby Sól Ibiza rozwadniam i bardzo delikatnie maluję moją girlandę z listków wyciśniętą z masy modelarskiej. Ona jest jeszcze w miarę świeża, mimo że już troszkę podeschła. Nie chcę jej zniszczyć, więc bardzo delikatnie rozwodnioną farbą, tylko jakby wciskam w nią kolor. Także po pomalowaniu suszę i po wyschnięciu jednej i drugiej części mojej dekoracji przechodzę do koloru kwiat jaśminu, który mi to troszeczkę rozjaśni pod patynę. Używam techniki suchego pędzla, czyli ten kwiat jaśminu nie nanoszę wszędzie równo, tylko suchym pędzlem wprowadzam takie jasne cieniowanie na strukturę, głównie na brzegi. Można też pomalować tył i boki tej naszej dekoracji. Cieniuję również moją foremkę. Tak jak widać, tym razem foremkę dekoruję jakby zupełnie niezależnie, czy wyciski z foremki niezależnie od głównej podstawy. No i szarość Londynu, czyli mój szary kolor, który stworzy patynę. Bardzo mocno rozwadniam tą farbę, tak żeby była praktycznie cieknąca, i tą rozwodnioną farbę najpierw nakładam na moją podstawę, na mój płotek i spryskuję dodatkowo wodą. Nadmiar zdejmuję ręcznikiem papierowym i podobnie postępuję z moimi foremkami, czyli mocno rozwodnioną farbę spryskuję jeszcze dodatkowo wodą i zdejmuję nadmiar papierem. I teraz szarość Kyoto, to jest kolor zielonkawy. Naniosę ją przez szablon, zrobię takie delikatne paseczki wzdłuż tych patyczków, które posklejałam,
Żeby wprowadzić jeszcze dodatkowy element, nanoszę techniką tak zwanego suchego pędzla, czyli mam szablon w paski, bardzo niewielką ilość farby, pocieram tym pędzelkiem i mam gotowe paseczki. Całość przecieram jeszcze papierem ściernym, żeby troszeczkę wyciągnąć strukturę saltwasha i mogę przystąpić do montowania wszystkiego. Czyli teraz sklejam moją dekorację z królikiem już wyschniętą za pomocą kleju hobby, przyklejam ją do moich patyczków, następnie przykleję dekoracje, girlandy z foremki, czyli wyciski z masy modelarskiej. I to wszystko już zaczynam sobie tutaj montować, zaczyna mi tworzyć całość, a na końcu umieszczę koronę i pozostanie mi tylko dobrze zabezpieczyć papier, tak żeby ten papier ryżowy był odporny na wszelkiego rodzaju zarysowania czy przypadkowe zniszczenie. Podobnie jak przy poprzednim projekcie z ciemną patyną, sięgnęłam po lakier szklący. To jest akurat lakier szklący do Sospeso, może być dowolny rodzaj lakieru tak zwanego 3D. Wyciskam dosyć dużą ilość na tą moją dekorację, ponieważ mam ramkę, to ona mi się nie rozleje. Za pomocą patyczka rozprowadzam na całość i pozostawiam przez noc do wyschnięcia i też warto pozbawić jakby na tym etapie też tą pracę bąbelków powietrza i po wyschnięciu zostanie mi tylko jeszcze przyklejenie kokardki i moja dekoracja płotkowo-patyczkowa będzie gotowa. Czyli na tym jakby kończę mój projekt. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że mimo powtórki technicznej jesteś w stanie skorzystać z tego projektu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, bo wtedy będzie widać powiadomienia o każdej premierze. I zapraszam też na moje konto na Facebooku i na Instagramie, bo tam jest dużo dodatkowych treści, które są równie przydatne. Jak również na moją grupę facebookową, gdzie inspirujemy się wzajemnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!